Recenzja dotyczy jedynie trybu single player. Gdy Steven Spielberg dał zielone światło na stworzenie trzeciej części cyklu Medal of Honor o podtytule Allied Assault, chciał jednego, aby gracze doświadczyli tego, co chciał pokazać w początkowej scenie w Szeregowcu Ryanie. Atak na plaży Omaha miał dać to poczucie chaosu i bezsilności wobec nieugiętych karabinów maszynowych Niemców, bezlitośnie koszących Amerykanów. W 2002 roku to się udało i choć dziś możemy się z tego uśmiać, wtedy było to coś zupełnie niespotykanego. 15 lat później tego samego zadania podjęło się Activision w swojej kultowej serii Call of Duty o podtytule World War II. I kurde, ale to wyszło. Steven Spielberg byłby dumny. Seria zatoczyła pełny krąg. Po 8 latach wraca do punktu wyjścia II wojny światowej. I nie wiem jak wy, ale ja się konkretnie stęskniłem, bo takiego widowiska jak Call of Duty to nie odstawi nikt. Nie tylko teatrem działań seria wraca do przeszłości, ale o tym za chwilę. Gra oczywiście opowiada o operacji Overlord, czyli lądowaniu w Normandii, który to już raz nie zliczę, ale tym razem jest to wykonane po mistrzowsku i nie ukrywam, że lepszego szturmu na plażę w Normandii na pewno nie zobaczycie nigdzie. Pewną obawą, jaką miałem z grą, był singiel. Wpleść w historyczne wydarzenia jakiś rozsądny scenariusz jest ciężko, co pokazują wszystkie części Call of Duty dziejące się w tamtych czasach. Postanowiono skorzystać z motywu, jaki był w Big Red One lub kampanii braci. Mamy więc ekipę ziomeczków, którzy zapisali się do wojska, aby walczyć w słusznej sprawie. Ten motyw został odpowiednio podciągnięty dramatycznymi scenkami, aby nam na naszych ludziach zależało. Czasami kogoś tachamy do medyka, czasami coś innego. Między graczem a bohaterami wytwarza się więź, co nie udało się w Big Red One. Postacie to trochę takie stereotypy. Sprytny Żyd, przemądrzały okularnik czy naiwny prostak. Do tego dorzućmy sierżanta Gnidę, który ciśnie chłopaków po całości i skrywa jakąś tajemnicę z przeszłości. Nie jest to może odkrywcze, ale w grze się sprawdza i nie sposób nie polubić bohaterów. Historyjka jest bardzo dobra, miejscami może trochę naiwna, ale śledzi się losy bohaterów z przyjemnością, a wykonanie cutscenek to mistrzostwo świata. Można się doczepić także, że fabuła to klisze z innych filmów czy seriali, jednak wcale nie jest łatwo dopisać część historii, nie zmieniając jej sensu. Stąd przez długi czas serie Call of Duty dziejące się w II wojnie światowej nie miały spójnej fabuły, a każda misja była oderwaną od reszty scenką. Teraz jest inaczej. Seria wprowadza zmiany i to zmiany, powiedziałbym, wręcz rewolucyjne. Pamiętacie, jak w Call of Duty 2 wprowadzono automatyczne uzdrawianie, gdy kicnęliśmy za murkiem? Oj, było wycie, że łatwiej, że prościej, że apteczki były od zawsze. No to World War II przywraca apteczki. Dodatkową nowością jest podzielenie zespołu na, nazwijmy to, specjalistów lub klasy. W każdej chwili możesz poprosić o dodatkową amunicję czy apteczkę, wtedy jeden z naszych wojaków chętnie podrzuci ci wór z odpowiednim dobrem. Jest też gość od granatów i gość z lornetą, który na parę chwil podświetli Niemców. Patent nawet spoko. Coś w podobie było w Medal of Honor Pacific Assault. Faktycznie spajało to drużynę. Gra też powraca do brutalności i to przez duże bru. Ostatni raz festiwal oderwanych kończyn i krwi sikającej na lewo i prawo mieliśmy w World at War. I wreszcie mamy to ponownie. Rozerwane ciała, żołnierze pozbawieni części głowy, rąk, nóg. Jest tu wszystko. Jest brutalnie i dosadnie. Tak jak powinno być. Powróciły też scenki Quick Time Event, jak chociażby znany z Call of Duty 3 pojedynek z niemiaszkiem. Bardzo fajnym pomysłem są tak zwane Heroic Moments, czyli scenki, w których musimy szybko zareagować i uratować żołnierza przed nacierającym Niemcem lub przenieść rannego w bezpieczne miejsce. Oczywiście nie mogło zabraknąć klasycznej podróży jeepem przez wiochę opanowaną przez Niemców i strzelania z działa do stukasów. To elementy rozpoznawalne serii. Przy każdej kolejnej części zastanawiam się, jak autorzy przeskoczą epickość części poprzedniej. Tym razem misja z ostrzeliwaniem pociągu, a właściwie jej zakończenie, zrywa beret dynamizmem. Oczywiście te wszystkie wspaniałości to skrypty, nie ma co się oszukiwać. Abyś mógł doświadczyć okrucieństwa wojny w pełnej krasie i uczestniczyć we wszystkich wydarzeniach, autorzy muszą umiejscowić cię w odpowiednim miejscu, a zarazem musisz patrzeć na to, co ważne.
Skryptów jest dużo. Napędzają akcję, choć za drugim razem już tak nie cieszą. To jednorazowy orgazm dla oczu. Klasycznie dorzucono misję ze sterowaniem czołgiem i po raz pierwszy zrobiono to naprawdę dobrze. Przebijanie się przez wąskie uliczki zniszczonego wojną niemieckiego miasteczka ma moc. Dodatkowo wszystko sypie się w gruzy pod naporem czołgowego działa. Wcześniej tylko strzał w określone miejsce niszczył budynek. Teraz fasady sypią się aż miło, a strzał w otwarte okno wywala w powietrze całe piętro wraz z ukrywającymi się w nim niemiaszkami. Piękne. Odwiedzimy też Ardeny, gdzie czujesz wręcz przeraźliwy ziąb. Tutaj pojawi się też ulubiona przez wszystkich poprawność polityczna, czyli czarnoskóry żołnierz. Choć wgryzając się w temat, łatwo można znaleźć informację, że na frontach walczyło około 1 miliona czarnoskórych Amerykanów, więc nie było to aż tak niespotykane. Niemniej, sami bohaterowie są trochę zdziwieni i rzucają lekko rasizujące komentarze. Wszystko jednak pod kontrolą i oczywiście z późniejszą refleksją, czyli jest po bożemu. Call of Duty przypomina jeszcze o jednym bardzo ważnym aspekcie II wojny światowej, że walka nie polegała tylko na naciskaniu spustu, to także sabotaż i infiltracja. Jako członek francuskiego ruchu oporu przeprowadzisz misję przejęcia centrum dowodzenia w Paryżu. Zadanie jest ciekawym zabiegiem z obowiązkowym pokazywaniem dokumentów i przesłuchiwaniem przez Niemców. Świetna rzecz, pokazująca wojnę od strony bardziej to nazwijmy szpiegowskiej. To doskonały pomysł, by na krótką chwilę gra zamieniła się w coś w stylu skradanki. Sam motyw oczywiście nie jest nowy, pojawił się w Medal of Honor jeszcze na PSX, ale cieszy, że autorzy wpletli taki poziom. Pochwalić muszę oprawę. Z daleka wygląda to jak wojenny film. Początkowe lądowanie w Normandii robi wrażenie. Modele postaci, oteksturowanie, wszystko jest z najwyższej półki. Wnętrza budynków oddają klimat tamtych czasów. Dodatkowo zwiedzimy fajne miejscówki, np. wspomniany Paryż, gdzie baza Niemców jest tuż pod katedrą Notre Dame. Przyznam wam, że nie jestem fanem operacji Overlord, która bardzo gloryfikuje amerykańską armię i jej znaczenie na frontach. Nie jest to złe, tylko że w serii Call of Duty było tego do wyżygania. Tym razem patosu jest jakby mniej. Oczywiście dzielni Amerykanie nadal walczą i giną, ale dzięki dobrze poprowadzonej historii całość aż tak nie męczy. Spotkałem się z komentarzami, że to nic nowego, że już wszystko było. Oczywiście, że tak. W grach przemielono już wszystkie fronty, wszystkie bitwy na dziesiątki różnych sposobów. Czy ktoś oczekiwał, że gra będzie naginała historię, opowiadając wydarzenia, które nie miały miejsca? Cieszy również epilog. Pokazuje, że choć w Niemczech uczą, że to nie oni zaczęli wojnę, a naziści, twórcy wyraźnie pokazują, że wcale tak nie było i odpowiedzialność za zbrodnie przeciw ludzkości nadal leżą po stronie narodu niemieckiego. Poza tym gra pięknie przypomina, że wojna to nie tylko tragedia ginących żołnierzy, ale i milionów osób, które zginęły w obozach zagłady i obozach pracy. Chwała za to serii, że i ten wstydliwy moment niemieckiej historii przypomina graczom. Brawo! Oczywiście do gry dorzucono tryb multiplayer oraz szalenie popularny tryb zombie. Wśród bohaterów znalazł się m.in. Udo Kier i Ving Rhames, ale o tych trybach może kiedy indziej. Nie wypowiem się też o dubbingu, bo mam alergię na polskie dialogi w niepolskich grach, ale skoro na Twitterze nic nie piszą, to chyba nie jest aż tak źle. Call of Duty wrócił w pełni chwały, pokazał wydarzenia w nowy sposób, jednocześnie starając się zachować ducha serii. Nie jest to nic odkrywczego, ale seria nadal pokazuje, że w kwestii militarnych shooterów nie mają sobie równych. Ciężko mi polecić ten tytuł, skoro ogrywałem tylko singla. Jeśli jesteś takim graczem jak ja i 6 godzin za 250 zł cię nie przeraża, nie ma się co zastanawiać. Historia jest zacna, grafika piękna, a radocha ze zestrzelenia niemiaszkowi hełmu przeokrutna. Call of Duty wrócił tam, skąd zaczął. Historia zatoczyła koło. Nie wiem jak wy, ale ja się jaram. Welcome to the bloody first. You're a long way from Texas, farm boy.